Ciurala, ciuralala. A karasie. Widzisz, głupoty śpiewam i się ryby wypinają. Federowe Grand Prix Polski, część trzecia. Bardzo serdecznie witam z Jaraczewa. Zbiornik w Jaraczewie słynie z karasi i z dużej ilości karasi, więc dzisiaj będę łowił bez siatki, będę ryby liczył, natomiast na zawody będę miał przygotowane 2 siatki, bo tu nierzadko zdarzają się wyniki kilkudziesięciokilogramowe. Nawet liczę, że ponad 30 kg trzeba będzie złowić, żeby się liczyć w sektorze, także zapowiadają się fajne zawody. Ja nazywam się Adam Niemiec, bardzo serdecznie Was witam na kanale Preston Innovations Polska i zapraszam na film. Zbiornik w Jaraczewie, powiat jarociński, 37-hektarowe jezioro utworzone sztucznie. Otwarte zostało, nie jestem do końca pewny, albo w 2013, albo w 2014 roku w maju, więc jesteśmy mniej więcej w jakąś tam, być może nawet 10., 9., 10. rocznicę otwarcia tego zbiornika. To nie jest głębokie łowisko. Gdzieś tam wyczytałem, że średnia głębokość wynosi tu 2 metry, czy ponad 2 metry. Ja tutaj takiej głębokości nie spotkałem. Łowiłem tutaj w zeszłym roku, dzisiaj też zarzuciłem gruntomierz, to ten 30-gramowy ciężarek praktycznie jak dotknął powierzchni, to już był na dnie. Myślę, że niecałą sekundę opadał na dno. Także powiedziałbym, że no, może gdzieś z tamtej strony przy zaporze będzie głębiej, ale myślę, że średnia głębokość jest chyba mniejsza jak 2 metry. Jest tutaj olbrzymia populacja karasi srebrzystych, potocznie zwanych Japońcami. I głównie tutaj na te ryby się przyjeżdża. To jest zbiornik no kill, nie wolno zabierać ryb. W ciągu normalnego wędkowania nie można ryb przetrzymywać w siatce, więc jak widzicie, ja tej siatki nie mam, to nie jest dozwolone. Jutro będzie nieoficjalny trening, na którym już będzie można używać siatki i na oficjalnym treningu przed zawodami też będę używał siatkę. Oczywiście na zawodach tak samo. Oprócz karasi są też inne tutaj ryby. Widziałem leszcze, płocie, wzdręgi. W zeszłym roku miałem taką sytuację, że miałem szczupaka. Nie wiem, czy to była ryba gdzieś podhaczona, czy wzięła mojego karasia, czy przynętę. Holowałem ją z 10 minut, już ją miałem tu blisko brzegu. Nie miałem takiego podbieraka, żeby podebrać tego szczupaka, bo to był szczupak wielkości mojej nogi. Widziałem, jak tutaj krążył, no ale niestety uwolnił się z haczyka i odpłynął, więc nie miałem nawet możliwości, żeby sobie z nim zrobić zdjęcie. I nie wiem, czy gdzieś był koło pyska zaczepiony, czy w pysku miał przynętę. Ale wędkarze głównie przyjeżdżają tutaj na karasie, a jest ich naprawdę tutaj mnóstwo, uwierzcie mi. Zbiornik został utworzony na rzece Obrze. O, już mamy karasia. To jest 3. zarzut. W pierwszym zarzucie miałem wzdręgę, a teraz mam karasia. Drugi zarzut na pusto. Ciekawe, jak duży to będzie karaś. No, taki jaraczewski karaś. Ryba jest w bardzo dobrej kondycji, szczuplutki brzuszek, więc chyba przypuszczałbym, że to jest ryba już wytarta. Piękna rybka, piękna. Jest bardzo spokojny, odpłynął grzecznie. Takie ryby lubię. Próbowałem gruntować to łowisko, ale po 3 zarzutach zrezygnowałem z takiego gruntowania ze stoperem, żeby sprawdzać, jaka jest głębokość, bo tak jak wspomniałem na wstępie, ciężarek dotykał powierzchni i po chwili już był na dnie, więc uznałem, że nie ma sensu tutaj jakieś tam dokładne gruntowanie. Wiatr wieje w moją stronę, więc bardzo często przy tego typu rybach te ryby tak jakby idą z wiatrem, są na nawietrznej, więc myślę, że będą w miarę blisko brzegu, pomimo tego, że jest bardzo płytko, więc to bliższe miejsce mam około, myślę, że to jest około 18 metrów od brzegu. Od mojego
mojego stanowiska, no bo od brzegu trochę dalej, natomiast to dalsze miejsce jest 25 metrów od mojego stanowiska i zacząłem od tego dalszego miejsca. Łowiska mocno nie nęciłem, zaznaczyłem to miejsce dalsze 3 koszyczkami Hexmesh Bullet w największym rozmiarze. Podałem tam zanętę z przynętami, 3 koszyczki. Na bliższy dystans podałem 6 koszyczków. Och, ale mocne teraz zabranie było. Ojejku, co to za ryba? Może się okazać, że Wam tutaj pokażę, że tu oprócz tych karasi to jeszcze karpie jakieś wielkie są. Pewnie są karpie, bo tutaj te karpie też by miały świetne warunki do bytowania, albo to jest jakiś taki duży karaś, no bo branie było bardzo duże, te pierwsze szarpnięcia były bardzo mocne. Teraz daje się prowadzić. Zobaczę tu przy podbieraku, może być też szaleństwo. No to jest karaś taki dużo powyżej średniej, więc jakby takie brały, to ja bym chciał takie łowić tutaj. Na tej wodzie to jest bonus, jakby takie brały, to naprawdę można zbudować bardzo duży wynik. No ten karaś jest, myślę, że 2 razy cięższy od tego, których złowiłem poprzednio. Też szczuplutki co prawda, brzuszek ma płaski, ale cięższy i bardziej waleczny. No dzisiaj będę miał możliwość przetestowania nowej bluzy Prestona z wodoodpornymi rękawami. Zobaczymy, jak sobie da radę. Jak widzicie, myślę, że po kilkunastu czy kilkudziesięciu rybach będę cały ufajdany, więc później ją obmyję i zobaczę, jak to działa. No a tym razem rybka idzie do wody. Popłynął do pana Michała. To jest kolejny karaś. Czekałem 30 sekund. Myślę, że to jest świetne łowienie. Jakby mi tak ryby brały na zawodach, to by było niesamowite łowienie i na pewno zbudowałbym piękną wagę. I to też chyba jest fajna ryba. Kolejny fajny karaś. Nie mam możliwości przeważenia tych ryb, bo normalnie jak wrzuciłbym siatkę, to liczę sobie ryby i po łowieniu mógłbym zważyć ryby i później obliczyć sobie, jaka była średnia, żebym wiedział, na przykład podczas zawodów znał swoje miejsce w szyku, powiedzmy, ile tych ryb łowię i jak wyglądam w stawce. No ale dzisiaj mogę jedynie sobie tylko popróbować, na jakie przynęty te ryby reagują. No i tak ogólnie myślę, że się troszkę rozgrzeję, rozruszam kości, bo dzisiaj będzie bardzo aktywny dzień. Na krótszą linię podałem 6 koszyczków, troszkę więcej. Tak jakby zdaję sobie sprawę, że na tą linię wejdę troszkę później, więc chciałem troszkę mocniej ją zaznaczyć. Chociaż wiem, że to dla tych ryb, które tu występują, to nie jest zbyt wiele. No ale to już będzie jakiś tam ślad na dnie, myślę, i te ryby będą pamiętać, że tam jest jakieś fajne miejsce dla nich. Spudłowałem tym razem. Jak się zastanawiałem przed przyjazdem tutaj, jakie koszyczki wybrać do łowienia, wyselekcjonowałem 3 rodzaje. Pierwszy to jest Hexmesh Bullet, właśnie którym łowię. Drugi to jest Open Window, ale mam też Hexmesh Cage, takie plastikowe, powiedzmy takiego starego stylu koszyczki z dolnym obciążeniem. Ale myślę, że przy tym wietrze to nie będę ryzykował, bo zależy mi, żeby w miarę celnie łowić, więc chyba Hexmesze i te Hexmesze Bullety i Open Windowy będą działać. Ewentualnie na tą bliższą linię pokuszę się o założenie właśnie tego koszyczka typu Open End, ale to pewnie wyjdzie w praniu w czasie łowienia. Tym razem troszkę dłużej czekałem, ale jest kolejny karaś. Nie walczy tak jak ten, powiedzmy, drugi, który był złowiony, no ale kolejna ryba, to nawet chyba wędka da radę dźwignąć. Matko, amatorka. Latające karasie z Jaraczewa. No ten, widzicie, w porównaniu do tego drugiego, no to jest zupełnie inna liga. Także trzeba łowić takie jak na początku, a nie takie małe. W tym będzie tkwił tutaj sekret dobrego wyniku.
jest kolejny karaś, był jakiś krótki przestój. Próbowałem większej przynęty, ale nie mogłem złowić karasia. Takie miałem branie obiadane. Teraz jest karaś, chociaż wielkość jest niezadowalająca. Więc tutaj myślę, że dla wielu zawodników to będzie taka rozkminka, co tu zrobić, żeby łowić po pierwsze regularnie, a po drugie, żeby średnia karasi była duża. Bo tu chyba nikt nie będzie narzekał na brak brań. Trochę dmucha, panie. Słuchaj, ja to chyba kaptur założę, bo mi uszy przewieje. Normalnie mi w uszy zimno. Myślę, że kluczem tutaj do tego, żeby łowić te ryby regularnie, to będzie dobór odpowiednich przynęt. Dlatego na dzisiejszy trening mam przygotowane tak jakby pełen wachlarz tych grubszych przynęt, czyli kastery, białe robaki, dendrobeny, blendowaną kukurydzę, troszkę pinek. I tak będę starał się sprawdzać, co tym rybom bardziej odpowiada. Pewnie do właściwych wniosków, mam nadzieję, dojdę do piątkowego wieczora, a tak naprawdę to się okaże na zawodach. No, czy uda mi się skutecznie łowić regularnie i wyselekcjonować te większe karasie. Na tej wodzie to nie jest trudne, ale mamy ładnego karasia. Czy ja mam, Michał, tylko se kręci. Tego chyba na klatę nie dźwignę, nie odważę się. Ciekawe, ile taka rybka waży. To już jest 300 gramów? Tak wygląda, nie? Myślę, że tutaj też będzie ważna obserwacja stopera i w ogóle zegarka i jakieś takie panowanie nad tym, co się dzieje w łowisku. Taka czysta matematyka, no to może oczywiście nie wypalić, jak tu usiądzie wielu wędkarzy. To trzeba będzie trochę zmienić podejście, ale załóżmy, jeżeli celowałbym w 100 ryb w 5 godzin, to jest 20 ryb na godzinę, czyli co 3 minuty powinna trafiać do mnie ryba. Więc ten stoperek co 3 minuty powinienem. Właśnie teraz mi mija w tym momencie 3 minuty. Więc jakbym w takim tempie odławiał ryby, to by było dobrze. To bym miał szansę właśnie na te 100 ryb. Być może jak tu usiądzie tylu dobrych federowców, to te ryby aż tak dobrze nie będą brały jak dzisiaj. Ta częstotliwość będzie mniejsza, no bo te ryby się rozłożą na ludzi. Ale dzisiaj chyba jest możliwe, żeby złowić te 100 ryb, tak mi się wydaje. O! Jakby nie patrzeć na to, że jest mała, to można powiedzieć, że to piękna rybka, jakie kolorki ma, ogonek. Także płyń tutaj. Konkuruj z tymi karasiami o to żarcie w tym łowisku, bo na pewno lekko nie ma ta wzdrążka. Że nie pomyślałeś? O, nie pomyślałem, muszę następną złowić. Była wzdręga, jest i karaś. Szybka reakcja na branie po 20 sekundach. I to będzie taki, myślę, z tej górnej póły. Takie chciałbym tutaj łowić na zawodach. Mam nadzieję, że gdzieś za Michała nie popłynie i go nie podetnie, żebyś nas tutaj kamerzysta fikoła nie winął do wody. Ale fajny taki trening. No ja sobie zdaję sprawę, że dzisiaj
mam łatwiej, bo nie ma wielu wędkarzy, ale chociaż taki trening manualny właśnie, haul, podbieranie ryby, odhaczanie, wypuszczanie, no to już taka średnia rybka, która tutaj bierze na jaraczewie. Myślę, że takie ryby właśnie trzeba tutaj łowić, żeby osiągnąć dobry wynik. Michał mnie zapytał o życzenie, teraz sobie pomyślę takie życzenie. Ta jest większa, to spełnia większe życzenia. No ale płynie. No dobra, chyba przyszedł czas, żeby sprawdzić tą bliższą linię. Nie wiem, czy ryby pozwolą, ale spróbuję w kilku słowach opowiedzieć o tym, co się wydarzyło w Wilczej Woli na zawodach. Jeśli nie widzieliście tego filmu, to zachęcam, kliknijcie gdzieś tutaj w link i tam będzie relacja z treningu przed zawodami Grand Prix Polski w Wilczej Woli. Ten trening był bardzo ciekawy, bo jak oglądaliście ten film, to ja na tym filmie łowiłem, no w sumie tam gdzieś stanęliśmy, to w ogóle okazało się, że tam nie będzie w ogóle stanowisk, więc łowiłem poza sektorami, to było pomiędzy sektorem B a C, nasze miejsce, już niedaleko sektora C. I w czasie tego treningu główną rybą, która trafiała do mojej siatki, to były krąpie. Niektóre krąpie były bardzo ładne, no bo takie były za zegarek, powiedzmy, i można nimi było naprawdę świetny wynik wykręcić, tym bardziej, że miałem wrażenie, że większe krąpie były bliżej brzegu niż tam dalej. Ja próbowałem, z tego co pamiętam, około 45 metra i 15 metra i tam dalej i tutaj były głównie krąpie. Złowiłem może jednego czy dwa leszczyki przez cały dzień. Natomiast całe zawody, już później sobotnie, niedzielne zawody rozegrały się na leszczach. Były oczywiście przyłowy innych ryb, ale leszcze to były te ryby, które trzeba było łowić na zawodach. Ja na tych zawodach zająłem 5. miejsce w pierwszej turze i 4. miejsce w drugiej turze. Także występ bardzo przyzwoity, w generalce 7. pozycja. Co tam wypaliło? Podczas piątkowego treningu, gdzie stałem na płytach, to był sektor C, miałem bardzo dobre stanowisko, jedno z ostatnich na płytach i tam właśnie na tych płytach zanęciłem sobie 15 metr. Tak jak mi wyszło na tym środowym treningu, co kręciliśmy z Michałem, że blisko brzegu można liczyć właśnie na częste łowienie drobnych ryb i chciałem to sprawdzić właśnie na tych płytach. Tam było dosyć głęboko, zanęciłem 15 metr. I co się okazało, jak wszedłem tam, myślę, że po 1,5 godzinie łowienia, to na tej linii było pełno ryb i te ryby to były głównie leszcze. Więc można sobie wyobrazić, o ile szybciej byłem w stanie holować ryby z 15 metra, niż tam z 45 czy z 50, tak jak niektórzy tam łowili. Podczas zawodów wiał bardzo duży wiatr, więc on też bardzo przeszkadzał podczas zarzucania. A tutaj to łowienie blisko brzegu mogło być bardzo precyzyjne i dokładne. I tak mi wyszło na treningu, że warto tę bliższą linię zanęcić. Podzieliłem się oczywiście swoimi spostrzeżeniami z Krzysiem Turkiem, z którym współpracuję. I zarówno ja, jak i Krzysiek w pierwszej turze zajęliśmy 5. miejsce, głównie łowiąc ryby właśnie z tego krótszego dystansu. Krzysiek zanęcił na 15 metrze, ja stałem w takim dosyć płytkim miejscu, ja tam z tego co pamiętam chyba około 18 metrów łowiłem w pierwszej turze, czy koło 20, być może koło 20 metrów. Coś takiego. I to było super łowienie, wystarczyło na 5. miejsce, miałem przestoje, gdzie te leszcze mi odchodziły, więc to jeszcze mam tutaj tak. I w pierwszej, w drugiej turze miałem coś takiego, więc do końca nie wiem, o co chodzi. Patrz jaki bielik. Przepraszam. Zobacz jak zasuwa. W drugiej turze zająłem, tak jak wspomniałem, 4. miejsce. Krzysiek był 5. Więc obaj zaliczyliśmy bardzo, bardzo dobre starty i też obaj mieliśmy ryby z tej krótszej linii. Więc to taki był pewnik, który nam wypalił i pozwolił zająć, no uważam, bardzo przyzwoite miejsce w sektorze. I zdobyliśmy bardzo dobre punkty do Grand Prix Polski, do tego rocznego cyklu. Można było tam to jeszcze udoskonalić. No tak, mieliśmy takie przerwy podczas łowienia, łowiliśmy na przykład tak jak ja miałem, 7 leszczy z rzędu. Zarzut, po minucie było branie leszcza, po 2 minutach, po kolejnej minucie i w ciągu paru minut złowiłem 7 leszczy i później była cisza, nie mogłem złowić żadnej ryby, więc jeszcze nad tym trzeba by było popracować, co zrobić, żeby no, te leszcze nie odchodziły, albo
albo żeby łowić je regularnie, więc taki jeszcze niedosyt mam po tych zawodach, ale ogólnie jestem z nich bardzo zadowolony. Szykując się tutaj na te zawody, wybrałem 3 rodzaje wędzisk. Wszystkie to są wędziska z serii Supera X. Mam wędziska o długości 10 stóp, 11 oraz 12 stóp. Myślę, że takim podstawowym... O matko, ale wichura. Myślę, że podstawowym wędziskiem, które będę tutaj używał, to będzie wędzisko 11-stopowe. To jest wędzisko, które będzie mi służyło do łowienia, przypuszczam, od 20 do 30 metra na tym dystansie. Będę mógł bardzo celnie zarzucać koszyczek, w miarę szybko będę holował rybę. Jeżeli miałbym łowić na krótszym dystansie niż 20 metrów, no to wtedy sięgnę po wędkę 10-stopową. Właśnie teraz tym wędziskiem łowię. Natomiast jeśli wylosowałbym, jest kilka stanowisk, szczególnie po tamtej stronie w sektorze B, w takiej zatoce, że trzeba łowić bardzo daleko, nawet chyba ponad 40 metrów, to na tą ewentualność zabrałem wędki 12-stopowe, żeby celnie zarzucać na tą większą odległość. Ale myślę, że właśnie te 11- i 10-stopowe wędziska to będą głównie przeze mnie używane. Do tego mam kołowrotki Extremity 520. W każdej wędce dokładnie ten sam kołowrotek z plecionką 10 albo 12 i zestaw mój jest zakończony skrętką. Także taki klasyczny, federowy, można powiedzieć oldschoolowy zestaw. O, szarpie, ładny będzie. O, Michał, to taki wojownik bym powiedział. Zrobię to dla Ciebie ładnie, z gracją. Nie wiem, czy to jest taka średnia tutaj miejscowa, to trzeba by było zapytać wędkarzy, którzy tutaj łowią, albo po prostu przeważyć te ryby. No tak jak wspomniałem, nie mogę mieć siatki, więc mogę tylko przypuszczać, ile te ryby ważą i tak na oko oceniać, czy to już jest dobra ryba, czy jest za mała. No myślę, że takie i większe i by było super. No i lecimy po karaska, panie. O, jak się ładnie da poprowadzić tutaj. Takie te karasie mam wrażenie, że powinny być troszkę większe, więc do końca nie jestem jeszcze zadowolony. Ale mam jeszcze 2 treningi przed sobą i dzisiaj kawałek dnia, więc mam nadzieję, że jakoś się dopasuje do tych większych. Próbowałem na haczek zakładać i białe robaki, i dendrobenę, żeby może wygrubić te ryby, ale to jakoś nie przyniosło efektu w postaci regularnego łowienia tych większych. Ten jest fajny, taki już szarpiący pysk. O, przestał się szarpać, co jakiś czas ma zrywy. Ale te karasie walczą, one raz tak jakby walczą, a są momenty tak jakby gonił do brzegu. Ile sił w nogach. Ten kształt ma ładny, ale wielkość taka nie jest za bardzo. Ale momentami walczył jak duży. Chlupek. No, ryba się wygrubiła. Piękna wzdręga, przepiękna rybka. Mamy karasia, takie odkrycie może. No jest karasek. One tutaj w tej środkowej fazie to tak średnio walczą, dopiero tutaj przy brzegu chciałby się pochlapać. No ten już jest taki ok, myślę średni, jeśli chodzi o średnią ryby. Ładna rybka, dobre branie. Ojejku, wyskoczyła nie tu, gdzie trzeba. Kurczę, tego zaciąłem, to tak miałem wrażenie, że spudłowałem i nagle ożył, więc nie wiem, jakie to było branie, czy on tak, tak jak teraz, płynie do brzegu jak szalony. Zobaczcie, jak mogę szybko zwijać, a ta ryba jest już tu przy samym brzegu. Więc te karasie tutaj pływają swoim rytmem. O, ale tak to się nie podbiera, panie Niemiec. Trzeba też dobrze chwytać te karasie, żeby właśnie w miarę szybko je odhaczać i wypuszczać do siatki później. O, i chlupnął.
Ten się skusił na dendrobenkę. Ciekawe, czy szybko go w podbierak wprowadzę. Poszedł ładnie. Wypuszczamy? Płyń tam po większych kuzynów. Może wspomnę o ustawianiu się w wodzie, to taka będzie informacja dla tych wędkarzy, którzy nie praktykują takiego wędkowania i zazwyczaj łowią z brzegu. Ja bardzo lubię w ten sposób łowić i uważam, że na niektórych łowiskach wręcz powinno być to obowiązkowe. Niestety, no myślę, że chyba większość sędziów nie bardzo rozumie łowienie federowe i wielu sędziów wymaga, żebyśmy stali w jednej linii na brzegu, nie pozwala ustawiać platform czy stanowisk w wodzie. Już jakby się wspomniało, że się wejdzie do kolana do wody, to działa jak płachta na byka na wielu sędziów. Dla mnie jest to duży błąd, bo sędziowie powinni brać pod uwagę dobro ryb, czyli powinniśmy, według mnie, zawodnicy powinni wchodzić do wody, powiedzmy do kolana czy do połowy nawet łydki. Chodzi o to, żeby bezpiecznie można było umieścić siatkę. Wyobraźcie sobie, jakby tutaj na tym łowisku był jakiś sędzia, powiedzmy bardzo konserwatywny i by ustalił, że wszyscy mają się ustawić na suchym i byśmy stali na tej płytkiej wodzie, to można sobie wyobrazić, co by było z rybami przy takiej fali. Ta cała siatka by była na brzegu i te ryby by zginęły. Dlatego na tym łowisku, przynajmniej tak było w zeszłym roku, mam nadzieję, że tak będzie w tym, będzie można wejść do głębokości, nie wiem, 40 cm. To pozwala już zatopić całą siatkę. Dzięki temu ryby są bezpieczne, one mogą sobie swobodnie się w tej siatce przemieszczać i po ważeniu w dobrym stanie odpływają. Dlatego uważam, że trzeba mieć sprzęt i trzeba wiedzieć, jak go rozstawić, żeby bardzo wygodnie łowić z wody. Można ustawiać, jeżeli dysponuje się koszem z bardzo stabilnymi nogami, to można ustawiać ten kosz. Ojejku, co to za ryba? Można ustawiać ten kosz w wodzie bez platformy. Ja akurat tutaj platformę zastosowałem, chociaż rozłożyłem ją najpierw, zanim wszedłem do wody. Wydaje mi się, że tutaj nie trzeba było nawet jej rozkładać, ale załóżmy, rozkładamy platformę, zaczepiona za pyszczek, ale wzięła sobie tam za płetwę. Odczepię i będę kontynuował. Najpierw rozkładam platformę w takich miejscach, najczęściej. Staram się, żeby te nogi, które wystają z platformy, wystawały z wody jak najmniej. Chodzi o to, żeby te nogi wystające nie przeszkadzały przy ustawieniu bocznych tacek, federarmu, czy tu z tyłu też mi nie przeszkadzały przy ustawieniu wędzisk czy poruszaniu się. Dlatego, jak widzicie, tutaj wystaje tylko kawałek nogi. Z tyłu noga cała jest schowana, mam takie krótkie nóżki, które w całości schowałem pod wodą. Lubię też platformę ustawić w ogóle w wodzie. Nie to, że ona wystaje nad wodę, tylko akurat tutaj ją ustawiłem na poziomie wody, nawet nie patrzyłem na poziomicę, tylko mniej więcej wyrównałem ją z poziomem tej sfalowanej wody. Staram się, żeby platforma była stabilnie ustawiona, bo zdaję sobie sprawę, że to jest tak jakby moja podstawa, na której będę budował to stanowisko, więc każdą nogę przed ustawieniem wciskam ile mogę i dopiero później dokręcam te pokrętła, żebym miał pewność, że jak ustawię platformę, usiądę, to któraś noga mi się jakoś bardziej nie zapadnie. Jakby te nogi się zapadały, powiedzmy, w jednakowym tempie, no to aż tak złe to by nie było. Natomiast najczęściej będzie tak, że jedna noga albo dwie nogi, na przykład tylne, bo tam jest bardziej miękko, bardziej się zapadną, czy tutaj jest większy ciężar i wtedy już będzie niestabilne stanowisko. Dlatego najpierw zwracam uwagę, żeby platforma była dobrze ustawiona, nóżki doszły do twardego miejsca i żeby stabilnie to wszystko stało. Jak już mam stabilnie ustawioną platformę, na tym buduję całe stanowisko. O tym już wiele razy mówiłem. Nie stosuję bocznych tacek z nóżkami. U mnie nie zauważycie tutaj nóżek podpierających tacki. Ta tacka nie wymaga żadnego podparcia. Ona się trzyma tylko na nogach, ale to jest wystarczające. Ta duża moja boczna tacka z drugiej strony jest podparta takimi specjalnymi podporami montowanymi na nogę i też bardzo stabilnie sobie tam stoi. Nawet jak miałbym, nie wiem, głęboką wodę, no to mogę się z tym rozstawić. I teraz ważne rzeczy takie, które dla mnie są, jeśli ustawiam się w wodzie, to jest po pierwsze ta boczna tacka, na której mogę ustawić sobie
jedzenie, picie, jakieś takie rzeczy, które mogą mi być potrzebne, gdy wejdę już do wody na stanowisko, a nie są jakoś tam niezbędne, żebym miał je pod ręką na bocznej platformie, więc i nie chciałbym, żeby one przeszkadzały przy łowieniu, dlatego mam tutaj taką boczną tackę. To jest po pierwsze. Po drugie, bardzo lubię te uchwyty na wędki. One są lekkie, łatwe w transporcie, niedrogie. Ustawiam sobie dwie takie podpórki i mogę tutaj ustawić ileś wędek. Nawet jak mam trzcinowisko, to mogę te wędki podnieść i ominąć to trzcinowisko. Następna bardzo ważna rzecz na takim stanowisku to jest obręcz, którą mam za plecami. Obręcz też montowana do nóżki kosza. I w tej obręczy znajduje się wiaderko i w tym wiaderku mam też jakieś tam potrzebne rzeczy, które wykorzystuję w czasie łowienia. Nie te główne, ale potrzebne. Kolejna rzecz to są rolki. Rolki, bo jak stoję w wodzie, to możecie sobie wyobrazić, co się dzieje z dolnikiem podbieraka, gdybym tych rolek nie miał. Jeśli tych rolek bym nie miał, no to ten podbierak by mi leciał tak powiedzmy na plecy, nie wiem jak to powiedzieć, ale dzięki temu, że mam rolki, mogę ten podbierak wygodnie tutaj umieścić na przedniej nóżce, a tam dolnik tego podbieraka, czy ta rękojeść podbieraka jest podparta na rolkach. No i taka ostatnia rzecz, o której chciałbym wspomnieć, może nie ostatnia, jeśli chodzi o wagę tego sprzętu, to są spodniobuty. To jest bardzo fajny sprzęt właśnie do tego, jak się brodzi. Tutaj akurat wchodzę powiedzmy do niecałego kolana, więc teoretycznie mógłbym użyć kaloszy, ale jak się wchodzi odrobinę głębiej, to w tych spodniobutach człowiek się czuje pewniejszy, no bo nie ma takiej obawy, że naleje się coś do buta. Tutaj nawet można wejść troszkę głębiej. Przypuszczam, że jak tu będą zawody, to ja w ogóle wejdę jeszcze dalej, żeby rozłożyć ładnie siatkę, wrzucę ciężarek, żeby tą siatkę zablokować, żeby ten wiatr mi tej siatki nie znosił. Dlatego ja bardzo do takiego łowienia lubię używać spodniobuty. Może tak to niekoniecznie jest związane z tym łowieniem w wodzie, ale spodniobuty mają też taką zaletę, że one są mało chwytliwe. To znaczy chodzi o to, że nie zaczepia się o nie haczyk. Jakieś bawełniane ubrania czy polarowe, no wiadomo, zdarza się, że ten haczyk gdzieś tam załapie o taki ciuch i później jest problem, bo trzeba ten haczyk z tego ubrania uwolnić. Natomiast spodniobuty to jest taki materiał, który, no, żeby wbić w spodniobuty haczyk, to trzeba się naprawdę postarać. Więc z tego powodu też przy takim szybkościowym łowieniu jak tutaj bardzo lubię mieć na sobie spodniobuty. No i też jestem czysty, no bo nawet jak, nie wiem, no, mam mokre ręce, wycieram cały czas te ręce w te spodniobuty, czy są ryby, cały czas tutaj mam te ryby powiedzmy na kolanach, no to zdejmę te spodniobuty po łowieniu i jestem czysty. Przygotowałem na dzisiejsze łowienie dwie zanęty, to znaczy to jest ta sama zanęta, natomiast w dwóch opcjach. Jedna opcja to jest zanęta taka jasna, żółta, a druga opcja to jest zanęta ciemna. I będę chciał sobie porównać, jak te ryby będą reagować na jedną i na drugą. Na razie głównie łowię na razie łowię na tą jasną zanętę, ale przyjdzie moment, że spróbuję tej ciemnej zanęty i zobaczę, czy to na przykład spowoduje, że karasie przy tej prześwietlonej wodzie może będą się czuły pewnie, jak tam na dnie nie będzie takiej żółtej plamy, czy może wprost przeciwnie, właśnie ta ciemna zanęta bardziej ośmieli drobne ryby, które będą psuły łowienie karasi. To będę musiał sprawdzić. Taki chyba ładnie odpłynął, nie wiem, to na filmie się okaże. Założyłem teraz dendrobeny znowu, na białe robaki nie chciało nic brać, więc sobie pomyślałem, że przypłynęły karasie, no i jest karaś. Dzisiaj to łowienie takie nie jest łatwe, bo tutaj to łowisko słynie z dużej ilości karasi i wydaje się, że te karasie trzeba łowić zawsze, że one tak biorą za każdym razem, ale to nie jest takie proste. Bo są rejony, tak jak tutaj właśnie, że jest dużo wzdręg i one przeszkadzają przy łowieniu tych karasi.
Rozmawiałem też z kolegą, który niedaleko tutaj trenuje, też zszedł ze stanowiska, mówi, że nie może już z tymi wzdręgami wytrzymać. No ale też się trafiają takie karasie piękne. Przepraszam Cię, no wymsknął mi się. Michał, muszę jeszcze jednego złowić, żebyś miał ładne ujęcie. Tak na początku nie bardzo. Nie, wzdręga, zobacz. Odpłynęła. No po dłuższej przerwie nareszcie mam karasia, bo już mnie te wzdręgi tak niszczyły. Mam nadzieję, że to karaś on tak idzie dostojnie, tak bardzo bym powiedział. Postawił się na starcie. Ale idzie. Wolno mu to idzie, ale idzie. No powiem szczerze, że jak na tę wielkość to wojownik. Myślałem, że jest dużo większy po tym jak walczył. A on tak skromnie sobie tutaj się prezentuje. Ale siłę miał. Zaskakująco się dla mnie kończy ten trening, bo przyjeżdżając tutaj liczyłem na takie bardzo szybkościowe łowienie karasi. Zaczęło się w sumie nieźle, bo od samego początku te karasie były. A później już coraz bardziej to łowisko przejmowały wzdręgi, bez względu na to, czy zarzucałem zestaw bliżej, czy dalej. Później zmieniałem też odległość łowienia. I cały czas tak jakby te wzdręgi brały. Rozmawiałem też z Markiem, który obok trenuje. Marek już powiedział, że nie wie co robić, bo też ma cały czas wzdręgi. Więc jest dla mnie to zastanawiające. Ja jeszcze nie wiem, co jest tego przyczyną, że te karasie nie biorą. No bo aż mi się nie chce wierzyć, że na takiej wodzie, w której jest tyle karasi, tu jest naprawdę olbrzymia populacja tych karasi, one sobie pozwalają, żeby wzdręgi, które są dużo mniejsze od nich, zdominowały to łowisko, więc mam teraz noc do przemyśleń, co z tym dalej zrobić, bo próbowałem i łowić i tą jasną zanętą, i ciemną zanętą, próbowałem dodawać mało przynęt, próbowałem dużo przynęt, próbowałem różnych przynęt, które mam i tak jakby wzdręgom pasuje wszystko, a karasiom na razie w tej drugiej części treningu tak nie bardzo, tam pojedyncze jakieś się trafiają, więc mam temat do przemyśleń. Na pewno sprawdziłem podbierak ogumowany działa, bo to też mi zależało, żeby w miarę sprawnie ryby podbierać, więc podbierak ogumowany, który sobie sprawdziłem, to wypaliło. O, chyba na potwierdzenie, że nie ma karasi, właśnie złowiłem karasia. Ale to taki wyjątek potwierdzający regułę. Także jakieś spostrzeżenia mam, jakieś przemyślenia mam przed zawodami. Przede mną jeszcze 2 dni treningu, podczas których będziemy musieli z Krzyśkiem tutaj coś mądrego wymyślić, żeby do podbieraków trafiały, chociaż może nie aż tak małe, no ale chociaż takie karasie, a nie wzdręgi, no bo one są dużo cięższe. Swoją drogą to ciekawe jest, dlaczego właśnie te karasie odpuściły. Może ta zmącona woda, ta zawiesina w tej wodzie, która jakoś tam powstała, nie wiem, czy tym karasiom nie pasuje, czy ona bardzo mocno pobudziła te wzdręgi, które tutaj, no tu wzdręgi szaleją teraz mają one swój czas na żerowanie. No jakiś aktor się nam trafił, bo wie, że już film zbliża się ku końcowi, to jeszcze na koniec się załapie na prezentację. Branie bardzo szybkie, ale ryba nieduża w porównaniu do tych poprzednich. No ale karaś lepszy od wzdręgi. W tej przezroczystej wodzie to chyba będzie ładnie widać, jak on odpływa. No teraz brania są takie dosyć szybkie, jeden po drugim. Chyba posłuchały ryby Michała. Michał mówił, żeby jeszcze za 2 karasie złowić, więc zarzucam i łowię, no się robi. Ten wygląda na takiego większego, tak troszkę się postawił po zacięciu, teraz też idzie tak
dosyć opornie. Mam nadzieję, że nie zaczepił żyłką o płetwę tą grzbietową, bo to nieraz niestety się zdarza. Wtedy ta ryba tak troszkę idzie bokiem. Taka zawinięta się wydaje ta ryba. Ta ryba wzięła płetwą. No jest następny karaś, już nawet nie włączyłem stopera, ale kurczę, no brania są po mniej jak pół minucie bym obstawiał. Więc to jest fajne, to jest dobre. Ten karaś już wydaje się większy. O, teraz to już odpuścił sobie walkę. Chyba za szybko go pochwaliłem. O, to jest to, co mówiłem, że te karasie nieraz potrafią się odplątał się, płetwą grzbietową zaplątać. No ale taki już ok. Powiem Wam, że te brania karasi to są takie bardzo wyraźne. Karasie sygnalizują wyraźnie, przyginają szczytówkę. Wiadomo, że jest branie. Jak są takie szybkie, jakieś szarpane brania, czy takie delikatne przygięcia, to wtedy można przypuszczać, że to te drobiazgowe, nieduże ryby tam przeszkadzają. No ale całe szczęście to branie było wyraźne i jest karaś. Ja tak się trochę tutaj z tą matematyką wędkarską na początku, te moje wynurzenia, co mówiłem o 100 rybach i tak dalej, że to trzeba złowić i ile to wyjdzie, to jak na razie to mogę sobie wsadzić między bajki, bo ryb mam 45, więc jeszcze dużo do tej setki brakuje, a film już się kończy. Co prawda biorę pod uwagę, że kręcenie filmu, a łowienie w zawodach to jest co innego. No i będę dążył do tych 100 ryb. Czy mi się uda to zrobić? Zobaczymy. Albo mały karaś, albo duża wzdręga. Teraz to już w ogóle przestał walczyć. Nie no, będzie karaś. Na zakończenie musi być karaś. Nieduży, bo nieduży, ale karaś. Dobrze, zaprezentuję rybkę, wypuszczę jej kilka słów na do widzenia. Odpływaj sobie wolna. No przede mną troszkę tutaj jest kombinowania, muszę przyznać. Miałem takie momenty, że łowiłem te karasie w miarę regularnie, a później były też takie momenty, w których też bardzo regularnie, ale łowiłem wzdręgi. Wymiar 15 cm, więc takie trochę ganianie na pusto w jedną i w drugą stronę, dlatego muszę się zastanowić, co zrobić, żeby wyselekcjonować te karasie, żeby unikać tych wzdręg. Przynajmniej w tej strefie, nie wiem jak w głębszych częściach tego zbiornika. Zobaczę, no mam jeszcze na to 2 dni, jutro przyjedzie Krzysiek, z którym będę mógł nad tym pomyśleć. Bardzo serdecznie dziękuję, że zostaliście do końca filmu. Jak Wam się podobał, kliknijcie kciuka w górę. Zachęcam też do subskrybowania kanału Preston Innovations Polska, do odwiedzin na Facebooku, na Instagramie Preston Innovations Polska i do zobaczenia w następnym filmie. To ja tak się drę, ale to tak muszę czy nie?